No, ciekawe co to za ryba jest. O, tam jest jakieś branie. Teraz tak, odkładam to i spróbujemy zaciąć to. Witam was z Dońca. Chciałbym połowić sobie taranie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzę, ludzie tu coś tam łowią na czacie. A ja tymczasem dostaję pierwszą rybę, to płotka. Zestawy w zasadzie, co ja musiałem pozmieniać z tych zestawów z filmu z Komorówki ostatniej. Haczyki tylko pozmieniałem, dałem pęczak. Medy głębokości mam ustawione. No to w ogóle jakąś rybę odrzuciłem. Który to zestaw był? No ta ryba spadła sobie albo odpłynęła. Dobra, tak? Było gdzieś tam ryba uciekła? O, jest komunikat, ryba uciekła. Dobra, ten zestaw jest też na pęczak. Wszystkie są na pęczak. Tu mam haczyk 14. A tu mam haczyk 12 rozmiar. Wszystkie inne jak zwykle. Różnie z tymi taraniami wychodzi. Parę prób miałem ostatnio. Przez ostatnie 2 tygodnie. Byłem chyba z 2 razy. Raz na pewno. Próbowałem nagrać coś. Coś tam połowiłem, ale średnio to wyglądało, więc się nie ukazało. No, tak typowo jak ja to robię. Robię jakieś podejście, jak się materiał nie nadaje, no to tego nie udostępniam, nie? Tylko czasem może tak wyglądać, że gdzieś idę i pierwsza ryba, tak, no zdarzy się, że wbijając na spot to jest pierwsza ryba i tak jest rzeczywistość, ale ileś tam innych podejść do innych miejsc może być, że ja w ogóle nie dodam tego, bo stoję z godzinę, dostanę z 20 ryb, to już jest. Jeszcze jakby były fajne gatunki, takie, które płacą do 20 ryb, to nie byłoby źle. Ale wiecie, jak byłoby 20 karasi, to na pewno się do niczego nie nadaje. Ciekawe, gdzie te taranie biorą. No to jest kleń. No nijak się ma to do tarania. Nie wiem, gdzie go łowić. Może zaraz coś wyczujemy. Może w końcu jest taranie. Teraz tak, ja zawsze się zastanawiam, jaką zanętę się używa na te ryby, powiedzcie mi. To nie ta wędka. Dobra, tam jest znowu branie, patrzcie, no. Teraz już jest za późno. Jaką zanętę używać na taranie, powiedzcie mi. Normalnie można tą zanętę na płotkę? A, sprawdzimy na płotkę, sam jestem ciekaw. 50%? 50% to za dużo, 40, 45, o 45%, dobra, 45% rzucam do 50, zanęty na płotkę, tam sobie płynie kleń, o właśnie, a propos, ja wam mówiłem na filmie ostatnio, w jaki sposób klenie biorą właśnie w taki, że zaczyna płynąć spławik na wierzchu i zaczyna widać też linkę, to jest na 100%. Na 100% kleń. Tu coś bierze? Tu coś też. Tylko kiedy to podnieść? Według mnie to jest troszkę za blisko wszystko ułowione. Nie wiem jak się tu ustawić. Czy da się to jakoś tak, żeby trochę dalej rzucać? Jak nie, to jest problem, bo trzeba mieć konkretny zasięg rzutu. Nie jestem też pewien, czy ja powinienem tak stać jak stoję. W ostatnim spocie, którego próbowałem tu nagrać z tego, z Dońca. Z Dońca to też właśnie nie wiedziałem w którym miejscu. Kordy znam, ale nie bardzo wiem, w które miejsce celować, tak? A wydaje mi się, że na taraniu trzeba mieć dosyć dużą precyzję. Tu jest jakiś branko, teraz zobaczymy co to będzie. No tu jest kolejna płotka w tym miejscu. Kolejna płotka w tym miejscu. No to jeszcze takie sobie. Tam jest jakieś branie, zobaczymy. No, optymalnie jak się same ryby pozacinają, nie? Tu jest kolejna płotka. No i gdzie te taranie są?
Tam jakaś ryba jeździ po łowisku. To jest chyba kolejna płotka? Czy tarań? Tarań chyba będzie. No jest drugi tarań. No, może jest jakiś potencjał na to. Zobaczymy, co tu się udało. Czyli trzeba tak mocniej rzucić, żeby to poleciało w tamtą stronę i jak dopływa ten spławik na to okolice zielonego, to zaczyna tarań bierać. Jak coś ugryzie prędzej, to całkiem prawdopodobnie będzie to kleń albo płotka w tych okolicach. A dopiero jak tu jest branie, to są taraniowe. Taraniowe są gdzieś tu. Przynajmniej tak na tą chwilę uważam. No dobra, to ja sobie łowię. Jak coś ciekawego się ukaże, no to się odezwę, a jak nie, to będziemy podsumowywać ten połów po jakimś tam czasie. 8 rybek w 5 minut łowienia i gadania. Żeby jeszcze duże były, to nie byłoby źle. No póki co to były takie sobie. Z tym taraniem specjaliści łowią dużo, a ja w sumie nie wiem jak. Ciężko mi nagrywa się spoty taraniowe. No ten to jest ładny. No liczyłbym w ogóle, że na tej wędce coś fajnego wpadło, bo w jakiś rekord tygodnia by może to wpadło. UL-ka zawsze to jest, nie? Tam już będzie spóźnione, ale tu może zdążę. Tam jest też blaranie. O, zobaczcie, dobra, to odburzymy. Może nie spadnie. Dobra. Teraz podnosimy z powrotem. Tam nie zdążyłem. Albo za szybko podnosiłem, ale tu jest kolejny tarań. Tarańki zaczynają coś tam wchodzić. Coś tam zaczyna wchodzić. Ja właśnie jeszcze nie jestem przekonany do ich głębokości. Czy na pewno 100 cm, bo jak jest trochę bliżej, to jest problem, bo zaczyna też dotykać dna. O, 19 godzina i zaczęły brać. Może godzina. Może godzina im bardziej pasuje. A propos głębokości, to ja mógłbym coś tu porobić, żeby sobie trochę zmodyfikować tą głębokość. Dam tutaj trochę mniej. Ten zestaw cały czas tak blisko brzegu jest. Z czego to wynika? To jest kij. A, on 5-metrowy jest, a ta UL-ka? Ta UL-ka już 6-metrowa, dlatego miota dalej, nie? Ten kij ma chyba też 6 metrów, tak. Stąd ta różnica. Ale też tu mam głęboko na tym środkowym. Tam coś postawia ten zestaw za szybko. No dobra, znowu czekamy na jakąś serię. No to będzie chyba dobra seria. Zobaczymy, czy mi się teraz tu jeszcze uda. Mi się nie udało zaciąć, ale tu widzieliście rybę. Teraz tak, tam była jakaś chwilę temu 400. Tu będzie co na to UL? Na to UL płotka. Ale ten zestawik całkiem fajny oddaje. Ten tutaj, ten tutaj. No w sumie największy haczyk widzę, ja tu mam. Tam co? Jakiś kleń wziął, czy co to jest? Jakoś luzowało tego, linkę. Karaś. Drugi karaś chyba na tym zestawie. Dobra, to co? Polujemy dalej. Ale coś tutaj zaczyna się dziać jednak. Dużo płotek jest, ale taranie też są. No, w sumie to za płotki też dobrze płacą, nie? To za ryba idzie w moją stronę. O, ten będzie duży. Tego na pewno nie rzucam, bo to jest ten typ ryby wielkościowo, że wolałbym tego nie rzucić, nawet kosztem jakiejś tam innej biorącej. No tu mógłbym nie zaciąć, a ta mogłaby spaść i bym żałował później, że coś większego w moją stronę płynęło, nie? Wiecie jak jest. No tu będzie chyba płotka, bo się stawia. No patrzcie, jest płoteczka. Płotki jakoś tak układają, że dają większy opór niż są warte. Ale coś tu bierze. Szkoda, że no nie próbowałem zaciąć tamtej, ale mówię, jak jest coś większego na zestawie, to lepiej czasem sobie odpuścić. Nieraz można 3 naraz zaciąć
i szybko próbować jedną wyciągnąć, ale jak czuję jakiś większy opór, to wolę to zaciąć od razu i wyciągnąć od razu. No dobra, to co, czekamy dalej. No, zobaczymy co to będzie teraz za sztuka. Tam jeden zestaw rzuciłem, ale to najwyżej spadnie. Nie wydaje mi się, że to była duża ryba, a tu znowu nie. Liczyłem na większą sztukę. Tam sobie coś pływa, tam coś mi schowało spławik, ale dobra, to wyciągniemy najpierw to. No, ale coś tu się znowu dzieje i to jest w nocy. A to ciekawe, jest 22 czasu gry i mam brania. To mnie interesuje, bo z reguły bywało słabo u mnie w nocy. No, zobaczymy następne godziny. No, czy to będzie tarań? Chwilę temu miałem też jednego takiego 200-gramowego. No, bardzo długa przerwa i w zasadzie mogę wam już powiedzieć, że nie ma sensu stać między 23 a no prawie piątą. Nic się sensownego nie działo. Mam jakieś pojedyncze brania, a teraz od razu po rzucie coś tu się działo. Szkoda, że tego nie zaciąłem, ale no, przerwę. Mówiłem, że w nocy mi nigdy nie bierze, no i to był dobry początek do słabej nocy. Czy ta 22 to jeszcze parę tych rybek wpadło, a później już była cisza. Teraz to jest ten zestaw. No, także co, dobra, ja jeszcze troszkę postoję, a tak wam informacyjnie już mówię jak jest, że w tych godzinach było słabiutko. Jakieś tam, nie wiem, około północy nęciłem w tym punkcie dużo, na 50-55% rzutu tą zanętą taką płotkową i myślę, że ona jest dobra. Znaczy, biorą ryby, więc chyba nie jest źle. Bo różnie bywa, nie? Mogłyby przestać generalnie brać i teraz, no, po to są komentarze, także piszcie, jaką zanętę na tarania najlepiej użyć. Ja w sumie nie wiem jaką, więc albo można nie zanęcić, albo można rzucić takie coś dziwnego, jak ja użyłem, czyli zwykłą zanętę płotkową. Płotka jakby brała razem z taraniem, to nie jest problem. Też dobrze za tą rybę płacą, tak? Dobra, tu jest jakieś branie, ale patrzcie jak się odpaliło. No ja prędzej nie było w ogóle sensu się odpalić i w ogóle sensu czegokolwiek mówić. Pojedyncze tylko jakieś tam brania. A teraz po tej 6, po tej 5, albo troszkę przed 5 właśnie się to zaczęło. W tym momencie, zresztą jak zaczęły brać, to się odpaliłem i zacząłem mówić do was jeszcze raz. No, dobra, no to albo pokażę jakąś fajną, dużą rybkę, albo zobaczymy się pewnie przy kawiarni. Ale się postawiła ta płotka. To będzie w sam raz ryba. 89 ryba. W ciągu około godziny. Tak myślę. Czas skończyć, bo dobija mnie ten szum tego deszczu na słuchawkach. Coś strasznego. Wyje wręcz. Dobije mnie to. Muszę sobie wyciszyć te słuchawki. W każdym razie co? Miałbym 100 rybek w godzinę, ale po tamtej serii, jak byłem zadowolony, że fajnie idzie, dalej fajnie leciało na poprzednim wejściu i tym, co do was mówiłem. Nagle zaczęło padać 3 kreski, potem zaczęło 5 kresek i znacznie spadło tempo brania. Ale no, potencjał jest naprawdę konkret. Jest bez problemu do wykręcenia tutaj ponad 100 ryb w godzinę. Jak ktoś by miał lepszą jeszcze zanętę, nie tylko taką płotkową jak ja tu rzucałem, to myślę, że no specjaliści są naprawdę w stanie się konkretnie rozpędzić na tym łowisku i łowieniu tarania, plus płotka tutaj, jakiś linek. A i z takich uwag co jeszcze, założyłem sobie białego robaczka i na białym robaczku, patrzcie, takie bydle 331
tego gatunku. Duża sztuka. Rekord tygodnia zresztą wyskoczył. No, nie będę przedłużał tego nagrania. Idę sobie to sprzedać. Zobaczymy, ile będzie w kawiarni. Sam jestem ciekaw wyniku. Mogłoby być większych sztuk. O, tu jest, widzicie, co jest na białego robaka też. Ale one wychodzą generalnie bliżej brzegu. No, mogłyby być większe sztuki, ale może kawiarnia mnie uratuje. Zobaczymy, ile płacą w ogóle. Płotki są dobrze płatne, taranie też. Ilościowo się zgadza. Mówię, jakość może być słaba. Ale jakby nie padało, to pewnie miałbym dużo więcej ryb, dużo szybciej zapełniłbym tą siatkę, szybciej bym skończył, więc no nawet mniejszy zarobek byłby dobrze przeliczalny na czas, nie? Dobra, to zaraz wracam. Dobra, trzeba liczyć, że coś tu będzie w tej kawiarni. Z ręki to ja nie mam. No. Ukleję, jakbym na muchę łowił, to pewnie będą złowił, skoro jedną dostałem. Płycie trzeba było na pewno ustawić już tam 80-100 cm, nie? W ogóle tak zobaczyłem sobie te tutaj sirotki, te rybki jakieś, co dobrze płacą, szczupaki jakieś miałem podejść, ale podchodziłem do szczupaku tutaj na dącu i jakoś nie byłem w stanie tak złowić, żeby sensownie to nagrać. Może trzeba, żeby spróbować znowu, nie? No, zobaczymy, co my tu mamy teraz. Ile tego jest? 308. Jakby się ta pogoda nie popsuła, to myślę, że jeszcze bym tak do 400 dobił. I może bym lepiej ustawił te sprzęty na początku. Te są ciekawe ryby i dobrze zapłaciło, nie? Tu też jest wyzwanie, żeby połowić sobie. Może założyć inną przynętę na jednym kiju? Na co one najlepiej brały? Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem ja kończę. Dzięki za obejrzenie. Powodzenia na spociku. Życzę wam dużej farmy. No i co? Widzimy się w następnym filmie.